Plaża del Socorro na Teneryfie. Godzina za 5:06. Tutaj zaczyna się najbardziej ambitny szlak na wulkan Teide. Do pokonania 28 km, 3800 przewyższenia. Czas od 7 do 9 godzin. Nasze pierwsze zadanie to wydostać się z plaży. Nie jest to takie łatwe, bo z plaży do głównej drogi jest ponad 100 metrów przewyższenia. Tutaj w lewo się idzie do mojego noclegu Casa Catulla. Strategicznie umiejscowiony 5 minut od punktu startowego. Tabliczki przy wyjściu z plaży. Pozostało 27 km. Po wyjściu z plaży na kilka minut schodzimy z asfaltu. Kolejny cel, wioska Tigaiga. Wioska Tigaiga. Tu drogowskaz jest urwany, ale można się domyślić, że trzeba iść w prawo. Tutaj taki wyjątkowo stromy fragment. Prawie że w środku wioski. Kolejny cel, wioska El Lance, 1,5 km. I to będzie ostatnia dzisiaj wioska. Pozostało 600 metrów. Ja dotarłem do drogi głównej. Punkt widokowy w wiosce El Lance. A przynajmniej dla mnie widokowy, bo na kamerze pewnie niewiele widać. Jest 7:05 i w tym czasie przeszedłem 4,3 km i 550 przewyższenia. Muszę się przyznać, że dało mi to trochę popalić. Przede wszystkim ze względu na to, że było gorąco. Niby tylko 20 stopni, ale spociłem się jak świnia. Tutaj jest już o wiele chłodniej. Jest taka przyjemna, wilgotna mgła. La Corona. Pięć i pół kilometra za nami i tu schodzimy z asfaltu. A wschód słońca tak za 20 minut. Tu już coś widać chyba. La Corona, czyli maszty radiowe. Z tego co pamiętam, wysokość 750 metrów. Kolejny cel, El Asomadero. To jest pojedynczy maszt radiowy. Skończyły się tereny rolnicze i teraz szedłem do takiego lasku. 8 km za nami. Zajęło to 2 godziny i 15 minut. A tu wieża radiowa El Asomadero. Słońce wzeszło jakieś pół godziny temu, ale ja tego słońca nie widzę. I myślę, że pokaże się dopiero jak wejdziemy na 2000 metrów i będziemy ponad chmurami. I tam nam jeszcze słońce da popalić. Zapomniałem wcześniej powiedzieć, że tam w okolicach tego El Lance to wchodzimy na taką jakby grań i tą granią idziemy 9 km na południe aż do szczytu El Cabezon i przed tym szczytem odbijamy w prawo, czyli na zachód i idziemy już bezpośrednio w kierunku Teide. Jeżeli chodzi o roślinność, to od kilku kilometrów cały czas jest taki dziwny las, powiedzmy, że tropikalny. I przez większość czasu była też taka lekka mrzawka, bardzo przyjemna i orzeźwiająca.
No, ten fragment się idzie dużo łatwiej niż tam na początku. To jest jakiś zakaz, ale go zignoruję. Ten zakaz to chyba w związku z wycinką drzew, bo tam słyszę piły jakieś. To nawet nie byli drwale, tylko takie krzaki kosili. Tak jak u nas czasami na osiedlu koszą. A zapytałem, czy mogę iść, powiedzieli, że okej. Korekta co do słońca. Wystarczyło wejść na 1400 i już jesteśmy ponad poziomem chmur. Dla filmu to dobrze, ale dla mnie źle, bo będzie mi się, wolałbym iść w cieniu. A to chyba koniec strefy zakazanej. No. Tu kolejny checkpoint, Piedra de los Pastores. Wysokość niecałe 1600. I zajęło mi to 9:12, czyli o Jezu, 3 godziny i 15 minut. 3 godziny i 15 minut. Pierwszy dzisiaj widok na Tejdę. A z lewej strony morze chmur. A w międzyczasie wszedłem w moją ulubioną warstwę roślinności, czyli sosny kanaryjskie. Aż chyba tu nagram timelapsa. Trzeba powiedzieć, że ten las sosnowy to jest najpiękniejszy fragment trasy. Dwanaście za mną, pozostało 15. Za 2,5 km się skończy ta grań i będziemy skręcać w prawo. Ależ tu jest ładnie. Tejdę w całej okazałości. Sosny się powoli kończą. Trzeba się będzie zatrzymać i posmarować olejkiem, bo dalej jest już pustynia. Wysokość 1900, 1950. Pierwszy odpoczynek, a za mną taki widok. Tam widać La Palmę. Nawet widać najwyższy szczyt. Roque de los Muchachos. W 15 minutach przerwy idziemy dalej. Zostało 14,6. Czyli trochę więcej niż połowa. A przewyższenie już mamy w połowie. Więc myślę, że powinienem być przed 15 przy górnej stacji kolejki. Wejście do Parku Narodowego. Tu taki punkt widokowy. Po mojej lewej stronie jest ten szczyt El Cabezon.
obchodzę go i idę tam do tej kapliczki. Jest i kapliczka. Pozostało 13 km na szczyt. To takie miejsce ważne, żeby nie pójść prosto, tylko w prawo. Łatwo się pomylić. Teraz schodzimy tam na dół. I tam będzie w miarę płasko. To są tam równiny Kanadas, zdaje się. Ciekawe, jaka jest funkcja tego płotu tam. To jest El Cabezon. Tam mamy tu kapliczkę. I tu skręcamy w prawo. I idziemy już prosto w kierunku Teide. Jeżeli chodzi o wodę, to na początku miałem, wliczając Red Bulla, 2,5 litra i jeszcze mam zdeponowane na trasie 4,5 w sekretnym miejscu pod krzakiem. No i do tego depozytu zostało jeszcze 4 km. A jeszcze trochę mam, więc spoko. Kolejne dzisiaj zejście. Ale chyba łagodniejsze od tamtego pierwszego. Stało mniej niż 10 km. No już się na tyle zbliżyłem, że wierzchołek się powoli chowa. Do punktu z wodą zostały 2 km. Te 2,5 litra, które miałem, to mi starczyło tak na styk. 3 litry byłoby bardziej komfortowo. Szczyt się schował. A do oazy pozostał już tylko 1 km. Muszę się poskarżyć, że to słońce daje tutaj popalić naprawdę. Może wyżej będzie coś wiało bardziej. Za nami El Cabezon i równiny Kanadas. I o ile dobrze pamiętam, to kryjówka jest na prawo od tego głazu na wprost. Czyli gdzieś tam. A jednak następny głaz był. I tu jest taki szpiczasty. I koło tego szpiczastego jest krzak. Krzak wydał takie oto owoce. Dwie butelki wziąłem. Jedną butelkę zostawiłem. W każdej butelce mam rozpuszczone 50 g cukru i sok z połowy cytryny. A z minusów to znowu mam ciężki plecak. Pozostało 7 km. Jeżeli chodzi o wysokość, to jesteśmy na 2500, czyli tak jakby na rysach. A zajęło to 6 godzin 20 minut. Pierwsi dzisiaj turyści spotkani na szlaku. Wczoraj było więcej ludzi. Nie idę już tak szybko jak na początku oczywiście. Ale ważne, że idę. Zapomniałem powiedzieć, że ten poprzedni drogowskaz, to jakby skręcić w lewo, to dostaniemy się na parking, z którego prowadzi mniej ambitny pieszy szlak na Teide. Mniej ambitny, ale i tak dosyć trudny. Równiny Kanadas, El Cabezon i Morze Chmur. Pojawił się słup kolejki i nawet widać, że kolejka jedzie teraz. I tam na górze jeszcze coś jest. Nie wiem, czy to jest już górna stacja, czy jeszcze coś innego. Tu widzimy zastygłą lawę. Tu
Tu w lewo jest szczyt Montana Blanca. W tym samochodzie był strażnik, który kontrolował zezwolenie. Spodziewałem się, że to będzie przy górnej stacji kolejki. Chyba że tam będę jeszcze raz sprawdzać. Zostało 5 km i około 1000 metrów przewyższenia, co oznacza, że będzie stromo. Droga się niestety zmieniła. Do punktu kontroli zezwoleń była szeroka, łagodna droga, a tu już jest stroma, wąska ścieżka z kamieniami. Podejrzewam, że tak już będzie do samego końca. Na razie 2 ekipy wchodzą, znaczy ja i jeszcze jedna ekipa. Wysokość 3000. Czas wejścia 7 godzin 45 minut. Jeszcze tylko 700. Tyle podszedłem od samochodu ze strażnikiem. I zbliżam się do jakiegoś progu. Ciekawe, co tam będzie. Pewnie nic dobrego. 3150. Tam chyba widać Gran Canaria. Widać wiatrołap. I podejrzewam, że niedaleko już będzie schronisko Alta Vista. Schronisko Alta Vista. Tymczasowo zamknięte. Podobno w remoncie. A tu podają, że 60 minut jeszcze do górnej stacji kolejki. Sceneria znowu się zmieniła. Czy 1400. Do stacji kolejki około 150 zostało. Szczyt się znowu pokazał, ale stacji kolejki jeszcze nie widać. Widzę jakiś drogowskaz. To chyba oznacza koniec męczarni. Pół kilometra do kolejki, 1,2 do szczytu. Jest górna stacja kolejki. Dzięki Bogu, bo woda mi się już skończyła. 3 litry to było za mało, trzeba było 4 wziąć. Na drogowskazie było 60 minut i rzeczywiście tyle szedłem. Nawet trochę więcej. Do szczytu 700 metrów. Jestem uratowany. Tak jak przypuszczałem, musiałem ponownie okazać zezwolenie. Czyli 2 razy sprawdzają.
Z wejścia 10 godzin i 20 minut. To Polkan widzi. To widok na północ. Tutaj na wschód. Tu na południe. A tu na zachód. Łatwiejsza połowa za nami. Teraz trzeba tylko kolejne 28 km na dół. Jeżeli chodzi o problemy wysokościowe, to powyżej 3500 były, ale mniejsze niż na górze Fuji. Na górze Fuji szedłem jak zombie, ledwo się trzymając na nogach. A tu było jeszcze w miarę komfortowo. Być może dlatego, że wczoraj spędziłem kilka godzin na 2500 i się trochę zaaklimatyzowałem. Tam mamy szlak, który prowadzi od południowej strony. Znowu na poziomie górnej stacji. Muszę powiedzieć, że różnica w poziomie trudności pomiędzy wejściem a zejściem jest porażająca. A tu widok na kolejkę. Opuściłem w końcu ten fragment szlaku, gdzie chodzą ludzie, którzy wjechali kolejką. I tu mam znowu spokój. A jeżeli chodzi o ten automat, to kupiłem tam litr wody. Chciałem kupić więcej, ale się zepsuł. Także wniosek jest taki, że nie można na nim polegać. Czyli łącznie zużyję 8 litrów wody, ale to jest i tak mało. Ja bym rekomendował 9. Na zejściu było 40. Jeszcze 500 metrów i najgorsze będzie za mną. Widać znowu to miejsce, gdzie strażnik siedział w samochodzie. Zszedłem najbardziej wymagające i niebezpieczne 1000 metrów i jestem znowu na 2700. I okazało się tam, znowu mnie poprosili o zezwolenie i okazało się, że jest osobne zezwolenie tutaj. Jest osobne na szczyt i osobne na ten szlak tutaj. Tak mi facet powiedział. Ale się zlitował i mnie puścił. A nie miałem pojęcia o tym zielonego. Słońce się schowało za szczytem. Idę w końcu w cieniu. Teraz muszę zejść na 2400 i zabrać tą wodę. To ważne, bo żebym nie musiał wracać to jutro autobusem. Jest. Mamy 19:20. Pozostało niecałe 20 km. Więc spodziewam się być na plaży między 22 a 24. Schodzi się bardzo przyjemnie. Póki co na razie. Niestety dzień się skończył. Słońce znowu wyszło. Właśnie zakończyłem ostatnie dzisiaj podejście. Jestem przy kapliczce, a do plaży pozostało 15 km. 20:30. Słońce zaczyna zachodzić, a ja za moment będę znowu w moim ulubionym lesie sosnowym. To już chyba ostatni taki widok dzisiaj. Zaraz będzie ciemno. - 21:40, pozostało 11 km. Nie mogę niestety iść zbyt szybko, bo to niebezpieczne. Ale jakoś tak jeszcze 900 w dół i będzie wioska Lance, tam już będzie światło i asfalt, więc będzie lepiej. Jestem na wysokości około 100 metrów. Jest już godzina 1:30. Tempo na zejściu było słabe. Głównie ze względu na silny ból stóp. I musicie mi wybaczyć, ale nie mam już siły zejść na samą plażę. Więc ostatecznie będzie 55 km. 3800 do góry, 3700 na dół. A ja idę spać. Koniec. Jeszcze taki bonus. Jak wygląda początek trasy w świetle dnia? Bo tu na dole jest plaża El Socorro.
dochodzi się tu do poziomu drogi. Następnie tam, w kierunku wioski Tigaiga. Tu jest El Lance, La Corona i El Asomadero. A ja doszedłem dotąd. Tu już mi się nie chciało schodzić. Wczoraj.